Wybór elementów płużnych, czy to z czystej stali borowej, napawanych, czy też z węglikiem spiekanym, zależy od wielu czynników, w tym od specyficznych warunków pracy, rodzaju gleby, częstotliwości użytkowania oraz budżetu. Decydując się na rozwiązanie wzmacniane, zyskujemy przede wszystkim długotrwałą pracę bez konieczności częstych wymian, a także lepszą jakość wykonywanych zabiegów. Z racji długiej, zakładanej użytecznej żywotności, cena takich elementów roboczych jest często wielokrotnie wyższa niż w przypadku standardowego wyposażenia maszyn uprawowych Rolmako. Opłaca się zatem dokładnie upewnić, czy zakup ma sens w przypadku danego gospodarstwa. W ramach kalkulacji nie należy jednak uwzględniać wyłącznie ceny w odniesieniu do okresu żywotności. Często nieprzewidywalnym czynnikiem są dodatkowe nakłady czasu i pracy niezbędne w celu wykonania ich wymiany. W niektórych gospodarstwach redlice są wymieniane niemal codziennie, a każda minuta poświęcana na serwis to minuta przestoju. Jeżeli w danym gospodarstwie wymiana wymaga również dojazdu, dodatkowo należy liczyć się ze zużyciem paliwa. Oto krótkie zestawienie właściwości i zalet każdego z tych rozwiązań. Stal borowa hartowana. Wśród zalet stali borowej można wymienić to, że jest bardzo wytrzymała i odporna na zużycie w porównaniu do tradycyjnych stali. Jej właściwości są jeszcze bardziej poprawione poprzez hartowanie. Charakteryzuje się stosunkowo niskim kosztem nabycia. Jeśli chodzi o wady, to chociaż jest mocniejsza niż tradycyjne stale, w pewnych warunkach może ulec zużyciu szybciej niż inne, bardziej specjalistyczne materiały. Elementy napawane. Wzmocnienie napawem polega na nakładaniu na powierzchnię danego elementu metalu warstwy materiału charakteryzującego się bardzo wysoką twardością i odpornością na zużycie i uszkodzenia. Polega to na stopieniu specjalnego stopu spawalniczego lub drutu napawczego na powierzchni danego elementu, a następnie przekształceniu go w stałą, trwałą warstwę, co może znacznie zwiększyć trwałość i odporność na zużycie elementu, szczególnie w miejscach o największym kontakcie z glebą. Napawane elementy robocze sprawdzą się w kamienistych, trudnych warunkach pracy. Jest to najlepszy kompromis pomiędzy ceną a jakością. Nie jest to jednak rozwiązanie pozbawione wad. Jakość napawania może być różna w zależności od producenta i procesu. Niekiedy ulepszone elementy mogą być mniej wytrzymałe w miejscach, gdzie warstwa napawana jest cienka lub nierównomiernie nałożona. Dlatego istotne jest wybieranie jakościowych, sprawdzonych komponentów, np. tych, które stosowane są w Rolmako na pierwszy montaż. Węgliki spiekane. Węglik wolframu to bardzo twardy i odporny na zużycie materiał, często używany do produkcji części skrawających lub elementów pracujących w warunkach wymagających wyjątkowej trwałości. Płytki te są wykonywane poprzez spiekanie proszku węglika wolframu w wysokich temperaturach i ciśnieniu. Węgliki spiekane są niezwykle twarde i odporne na zużycie. Są znane z tego, że mają bardzo długi okres eksploatacji w porównaniu do innych materiałów, nawet w bardzo trudnych warunkach. Co do minusów, to na pewno są najdroższe w zakupie w porównaniu do innych rozwiązań. Ponadto, chociaż są bardzo twarde, mogą być bardziej podatne na pęknięcia lub złamanie pod wpływem dużych naprężeń, ponieważ są mniej elastyczne niż stal. Nie są wskazane na pracę w polu, gdzie znajdują się liczne kamienie. Odpowiedź na pytanie, na ile wzmocnione elementy robocze są wytrzymalsze od standardowych, nie jest jednoznaczna. W przypadku tzw. płytek wolframu zazwyczaj deklaruje się trwałość wyższą o 6 do nawet 10 razy. Oczywiście wszystko zależy od tego, z jakimi warunkami glebowymi mamy do czynienia. W przypadku ziem próchniczych, pozbawionych kwarców, zużycie standardowych elementów może być na tyle niewielkie, że inwestowanie w części wzmocnione będzie ekonomicznie mniej uzasadnione. Z kolei na glebach lekkich z dużą ilością kwarców wykorzystywanie tego typu elementów może być jedynym sensownym rozwiązaniem. Zakładając, że element wzmacniany będzie pracował minimum 6 razy dłużej, przez ten czas na standardowe redlice musielibyśmy wydać zdecydowanie więcej, a do tych kosztów trzeba przecież doliczyć także śruby mocujące i roboczo-godziny osoby serwisującej. I o ile w małych maszynach uprawowych pracy jest zwykle relatywnie niewiele, to sytuacja wygląda trochę gorzej, jeżeli mamy do czynienia np. z kultywatorem z kilkudziesięcioma zębami. Zyskujemy więc coś więcej. Krótsze przestoje serwisowe maszyny to więcej czasu i większe możliwości w kontekście zachowania terminów agrotechnicznych. Ponadto wzmacniane elementy robocze dłużej utrzymują swoje właściwości, przez co dłużej utrzymywana jest dobra jakość pracy, przede wszystkim jej głębokość, co wpływa pozytywnie na równomierność wschodów.
Utrzymanie właściwych parametrów to także mniejsze opory i oszczędności w zużyciu paliwa. Często fakt, że element trzyma parametry dłużej, wpływa także na ograniczenie zużycia pozostałych elementów. Pozytywne doświadczenia użytkowników maszyn uprawowych Rolmako, którzy już korzystają z różnego typu agregatów rolniczych wyposażonych we wzmocnione części, potwierdzają słuszność zakupu jakościowych części do obróbki ziemi. Dobre opinie i rekomendacje wśród rolników mają ogromny wpływ na decyzje zakupowe następnych klientów. Jeśli chodzi o ogólną wytrzymałość i koszty, stal borowa może być dobrym wyborem dla wielu rolników. Wersje wzmacniane są odporne na intensywne użytkowanie i zapewniają wydajne działanie w różnych warunkach glebowych. Jeśli pracujesz na szczególnie trudnych ziemiach, gdzie zużycie jest intensywne, elementy napawane lub z węglikiem spiekanym oferują lepszą trwałość. Jeżeli chodzi o budżet, elementy napawane i węgliki spiekane są droższym wyborem, ale ich większa żywotność może ostatecznie przynieść oszczędności w dłuższej perspektywie eksploatacji. Standardowo maszyny uprawowe Rolmako, z małymi wyjątkami, wyposażone są w elementy robocze wykonane ze stali borowej. Za dopłatą można maszyny zamówić z opcjonalnymi zębami płużnymi z napawami lub węglikiem spiekanym. Większy nakład finansowy na opcjonalne dłuta, lemiesze i tym podobne zawsze się zwróci poprzez zdecydowanie dłuższy czas eksploatacji i więcej przepracowanych hektarów. Pozwoli to skrócić czas przestoju maszyn potrzebny na wymianę części zużywających się. Podzespoły opcjonalne mają na celu zapewnić rolnikom wysoką jakość, trwałość oraz efektywność pracy, co przekłada się na zwiększenie wydajności i rentowności gospodarstw. Trzeba jednak pamiętać o tym, że węglik spiekany może okazać się awaryjny na polach z udziałem kamieni. Z roku na rok w Rolmako coraz więcej maszyn jest montowanych na wzmocnionych odmianach podzespołów płużnych. Oczywiście, podejmując decyzję o ich zakupie, należy wziąć pod uwagę warunki glebowe. To aspekt najważniejszy. Jeśli chodzi o wady takiego rozwiązania, jednorazowo na elementy wzmocnione trzeba niestety wydać sporo pieniędzy. No i bardziej szkoda, jeżeli taki element zgubi się podczas pracy, chociaż te najdroższe często posiadają dodatkowe otwory montażowe. Trzeba dodać, iż Rolmako stale się rozwija i wprowadza coraz nowocześniejsze i trwalsze rozwiązania uprawowe, aby sprostać rosnącym wymaganiom wielu rynków. Świadomość zalet i korzyści, jakie dają części wzmocnione w elementach płużnych, znacząco przyczynia się do zwiększenia ich popularności na rynku rolniczym. Jeśli pragniesz zgłębić tajniki zwiększania plonowania i osiągnięcia wyższej wydajności w uprawach, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszego kompleksowego poradnika rolniczego, dostępnego pod linkiem knowhowrolmako.pl. W naszym poradniku rzeczowo omawiamy ponad 50 tematów związanych z rolnictwem. Znajdziesz w nim nie tylko informacje na temat różnych rodzajów gleby, ale także sposoby kształtowania jej właściwości, które mają kluczowe znaczenie dla wzrostu zdrowych i obfitych plonów. Dodatkowo podpowiemy Ci, jak spełnić wytyczne ekoschematów, co może przyczynić się do otrzymania dodatkowego dofinansowania na Twoje działania rolnicze. Nasz poradnik to nie tylko źródło wiedzy, ale także praktyczne narzędzie, które pomoże Ci w codziennej pracy na polu. Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym rolnikiem, czy początkującym, nasze artykuły zawierają przydatne wskazówki i strategie, które mogą poprawić efektywność Twojej działalności rolniczej. Nie czekaj dłużej, odwiedź naszą stronę już dziś i rozpocznij podróż ku jeszcze większym sukcesom w rolnictwie.